Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Po raz kolejny wybieramy się dzisiaj z wycieczką do Indii. Odwiedzimy tam joginów, aby zasmakować specjałów kuchni, bardziej medycyny ajurwedyjskiej, ale to, co przygotujemy, będzie wyjątkowo smaczne. Zauważcie, że złote mleko, ponieważ to jest dzisiejszym naszym tematem, robi się coraz bardziej popularne wśród ludzi zachodu. U nas w Europie również, ale zwłaszcza w USA. Nie wiedzieć dlaczego, jakaś się zrobiła moda na ajurwedyjską medycynę, na jogę, na fascynację wschodem. No i na tej fali wypływa złote mleko joginów. Cóż to jest? To jest mleko, które jest przygotowane z dużą ilością kurkumy, a właściwie pasty kurkumowej, ale to oczywiście nie jest wymóg. Pastę kurkumową przygotowuje się po to, żeby móc wiele dni pod rząd przygotowywać na jej podstawie właśnie złote mleko. Czyli jeśli chcemy zrobić jednorazowo, robimy po prostu z kurkumą. Jeżeli zamierzamy w myśl medycyny ajurwedyjskiej stosować to mleko wiele dni, przygotowujemy specjalną pastę. W obu przypadkach kurkuma jest podstawowym składnikiem. Jak zapewne wiecie, ajurwedyjska medycyna troszeczkę inaczej podchodzi do całej medycyny, w odróżnieniu od naszej tutaj europejskiej, zachodniej. Tam przede wszystkim kwestia przepływu energii, gimnastyki, jogi. Skłaniamy się coraz bardziej w stronę takich alternatywnych metod leczenia różnych dolegliwości. Kurkuma kojarzy nam się przede wszystkim z żółtym proszkiem, ale to dlatego, że raczej mało spotykamy u nas takiej prawdziwej, ponieważ kurkuma to jest coś podobnego do imbiru. Właściwie wygląda prawie tak samo, tylko jest bardziej pomarańczowe i dużo mniejsze. Rzeczywiście wysuszona i zmielona to po prostu żółty proszek, który kupujemy jako przyprawę, ale można stosować również świeżą, można samo to kłącze kupić w postaci suszonych kawałków. My do mleka użyjemy mielonej, suszonej, bo to jest najprostsze, ale w kłączu również znajduje to zastosowanie jako dodatek do herbatek ziołowych. Co trzeba o kurkumie wiedzieć? Przede wszystkim to, że ceniona jest za swoje prozdrowotne właściwości. Okazuje się, że im bardziej naukowcy badają skład kurkumy, tym coraz to ciekawsze odkrywają bardzo cenne substancje i bardzo ciekawe właściwości. Przede wszystkim zawartość kurkuminy sprawia, że jest to bardzo silny przeciwutleniacz, również ma właściwości odkażające, bakteriobójcze, przeciwzapalne, działa tonizująco i oczyszczająco na nasze ciało. Co ciekawe, poprawia również apetyt, pracę układu pokarmowego, działa żółciopędnie, więc coraz więcej pojawia się ciekawych właściwości. Warto pić takie mleko albo w ogóle zjadać kurkumę, potrawy z kurkumą w czasie różnego rodzaju przeziębień. Kurkuma doskonale działa na górne drogi oddechowe, na wszelkiego rodzaju infekcje, i również na chrypkę, okazuje się. Można ze wspomnianej już pasty kurkumowej przygotować małe porcje i łykać zamiast tabletek w czasie właśnie jakiegoś przeziębienia. Kurkuma bardzo intensywnie podnosi naszą odporność i wzmacnia nasz organizm. Złote mleko joginów dało początek czemuś bardzo interesującemu. Chodzi tutaj o takie złote latte. Jest to latte, które oczywiście nie zawiera kawy, bazuje na czymś, co przypomina indyjską chai masalę, czyli taką mocną herbatę z odwarem z korzeni. Na bazie tego dopiero pojawia się złote mleko na wierzchu, i przypomina to takie latte z kawą, ale jest bez kawy i miejscami nawet jest popularniejsze niż wersja kawowa. Będzie trzeba do tego kilku różnych składników, głównie korzeni. Zobaczmy. Potrzebne będą nam liczne dodatki. Przygotowaliśmy w dwóch wersjach niektóre. Przede wszystkim jest potrzebna herbata, bo jest to oczywiście na bazie herbaty. Herbata czarna, herbata intensywna. Może być assamska, może być z południowych Indii, może być Ceylon najpopularniejszy. My akurat użyjemy Ceylona. Daje intensywny, przyjemny napar, bardzo charakterystyczny smak czarnej herbaty. Myślę, że będzie to świetna propozycja. Herbata musi być mocna, ponieważ te dodatki łatwo by zabiły jej aromat. Ona jest tam jednym ze składników, więc nie ma takiego dominującego smaku, ale postarajmy się, żeby było ją jednak czuć. Poza tym świeży imbir. To jest coś, czego dodamy. Może być suszony, może być mielony i suszony, może być dowolny. Świeży ma najintensywniejszy i najbardziej orzeźwiający aromat, więc polecamy go szczególnie. Będziemy potrzebowali cynamonu. Może być tak jak u nas w lasce, albo jak tutaj mamy cynamon już pomielony, to jest kwestia wygody. Mamy przede wszystkim kurkumę, której użyjemy dwa razy. Raz do tej mieszanki podstawowej,
a drugi raz do samego złotego mleka już, więc do mleka polecamy użyć mielonej, suszonej kurkumy, takiej powszechnie dostępnej. Natomiast do podgotowania odwaru korzennego zastosujemy kurkumę świeżą lub na przykład suszone kłącze, ale świeża w połączeniu ze świeżym imbirem da taki przyjemny smak, więc my użyjemy tego. Ale jeżeli nie będziecie mieli gdzieś pod ręką, to jak najbardziej suszona się nadaje. Pieprz, ponieważ zaleca się według medycyny indyjskiej pieprz łączyć z kurkumą, albowiem pieprz czarny przyswajanie kurkumy zwiększa, więc jest skuteczniejsza i bardziej prozdrowotna. Kardamon, kolejny składnik, mamy w całych strączkach, mamy również mielony, jak kto woli, użyjemy w całości. Goździki, kolejna bardzo ważna w Indiach przyprawa. No i na koniec cukier, którego użyjemy w zastępstwie miodu albo w zastępstwie białego cukru, to już kwestia czego Wy używacie. Można dodać miodu, można dodać cukru właśnie, to już kwestia gustu, jak bardzo kto lubi, można w ogóle nie słodzić, jeżeli jesteście fanami niesłodzonej herbaty. Potrzebne jest oczywiście mleko, które zabarwimy na żółto, z którego zrobimy to złote mleko. My użyjemy roślinnego, ponieważ takie jest do tego często popularne. Użyjemy z orzechów laskowych, ale możecie wziąć jakiekolwiek chcecie. Może to być mleko jakieś, no nawet krowie, ale może być ryżowe, sojowe, co kto lubi. Wbrew pozorom przepis jest dość prosty, chociaż dodatków jest sporo. Tak jak pamiętacie, przepis na chai masale jest właściwie nieokreślony, ponieważ każdy Hindus ma swój własny, jakiś z dziada, pradziada kultywowany. Tak samo tutaj jest spora dowolność. Chodzi o to, żeby przygotować dość intensywny odwar czarnej herbaty i korzennych dodatków. Zatem do garnka z wodą dodajemy herbatę czarną oraz przede wszystkim imbir i kurkumę. My użyjemy tych w kłączu, więc zetrzemy na tarce około łyżeczki każdego z nich. Poza tym łyżeczka ziaren kardamonu, pamiętajcie, w łupinie. Jeżeli użyjecie samych nasionek, no to trzeba dać mniej. Dajemy około łyżeczkę takich łupin, do tego kilka ziaren pieprzu, parę goździków, laseczkę cynamonu. Wszystko to tłuczemy w moździerzu, żeby rozdrobnić, żeby był intensywniejszy odwar. Generalnie jeżeli damy to w całości, trzeba będzie dłużej gotować. Pamiętacie, że jeżeli użyjecie już mielonych przypraw, wtedy trzeba będzie bardzo krótko to gotować, bo siłą rzeczy od razu będzie bardzo intensywny smak, no i może wyjść niesmaczne. Mielona kurkuma posłuży nam do mleka. Stawiamy odwar, to się gotuje, w tym czasie zajmiemy się mlekiem. Użyjemy mleka dowolnego, tak jak mówiłem, i do tego dodajemy właśnie pomielonej kurkumy. Również łyżeczkę na jakieś 200 ml mleka, podgrzewamy do około 80 stopni, a później staramy się spienić. Generalnie im bardziej to spienimy, tym ładniej będzie wyglądało, ale nie jest to konieczne. Można to nawet bez spieniania wlać, to mleko i tak będzie złote, ale żeby powstało nam takie ładne latte, warto to spienić. Możemy użyć ręcznego spieniacza albo jakiegoś na baterię. Na pewno macie jakiś pomysł, na pewno widzieliście różne metody. Każda jest dobra, która doprowadzi do przyjemnej żółtej pianki. Przelewamy, przecedzamy i na wierzch wlewamy właśnie złotą piankę. No i nasze latte jest gotowe. Słodzimy według uznania oczywiście wcześniej, zanim dodamy tej pianki. Tutaj jak kto lubi, już naprawdę można dodać miodu, można dodać cukru. My damy cukru trzcinowego, no i tak z doświadczenia myślę, że około 2 łyżeczek, żeby nie było przesadnie słodkie, ale też żeby było przyjemnie smaczne. Yeah, we're gonna light it up. I know we just did it. I wanna do it again. So come and get it. How am I gonna give it up? I know we just did it. I wanna do it again. I love to love ya. Yeah, I love to love ya. I love to love ya. In the land of plenty, it's like we're living a dream. So catch the lightning, won't you bottle it up? Cause the fever's rising and it's never hot enough. No, it's never hot enough. Oh, you're so pretty. Yeah, I'll never get enough. I
wyśmienite, kurkumowe, złote latte. Idealne na każdą okazję, pojedynkę i w towarzystwie. Serdecznie polecam. No, aż czuję, jak wzmacnia mi odporność i no naprawdę ten smak bardzo nietypowy i bardzo orientalny. Jest super. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.